Dzisiaj jadę do Tikal zwiedzać ruiny. Spotkanie wyjazdowe jest przy napisie. Tutaj ma przyjechać po mnie autobus, który zabierze mnie do Tikal. Autobus kosztował 100 kecali, 30 kecali dodatkowo zapłaciłem za przewodnika. Tikal to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych Majów, położone w sercu Gwatemali w dżungli Petén. To starożytne miasto było jednym z największych i najpotężniejszych ośrodków cywilizacji Majów, a dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków tego okresu. Tikal, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, słynie z monumentalnych piramid, pałaców i świątyń, które zachowały się do dziś. Jestem przy wejściu do Tikal, czekam w kolejce, żeby kupić bilet. Koszt biletu to 150 kecali. Nie zapomnijcie, żeby wziąć ze sobą paszport. Zaraz rozpoczynam zwiedzanie Tikal. Pogoda niestety nie dopisała, pada deszcz. Na szczęście mam ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy, ale i tak szkoda, bo na pewno zdjęcia i film nie będzie tak fajny i ciekawy. W deszczu dużo gorzej się jednak robi zdjęcia i nie będzie dobrego światła. No ale cóż, niestety tak trafiłem, trzeba zwiedzać. Oby nie padało bardziej. A tu widzimy ostronosa. Z tym długim pyszczkiem wygląda trochę jak połączenie szopa z lisem. Ostronosy są wszystkożerne i często spotyka się je w grupach przeszukujących teren w poszukiwaniu jedzenia. To fascynujące, jak dobrze przystosowały się do życia w dżungli. Choć są przyzwyczajone do ludzi, pozostają czujne i szybkie w razie zagrożenia. Tutaj zaczyna się przygoda w Tikal. Przy wejściu sprawdzają bilety i stąd już tylko jeden krok dzieli mnie od starożytnego świata Majów. A to aguti. Niewielkie, ale bardzo ciekawskie zwierzę. Aguti należy do rodziny gryzoni i jest kuzynem kapibary. Żywi się głównie nasionami, a jego zwinność i szybkie ruchy pomagają mu przetrwać w tej dzikiej dżungli. Przede mną stoi drzewo La Ceiba, święte drzewo Majów, symbolizujące jedność człowieka z naturą. To jedno z najbardziej imponujących drzew tropikalnych. Wierzono, że jego korona była bramą do nieba, a korzenie sięgały do świata podziemnego. La Ceiba było także miejscem duchowych rytuałów i ceremonii. Po jego koronach wspinali się majańscy szamani podczas swoich duchowych podróży. Znajduję się teraz na jednym z najbardziej rozpoznawalnych placów w Tikal, gdzie stoją dwie wielkie piramidy. Piramida numer 1 i piramida numer 2. Te świątynie to świadectwo potęgi miasta, które w swojej świetności było centrum religijnym, politycznym i kulturalnym. Świątynia numer 1, znana również jako świątynia Wielkiego Jaguara, jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Tikal. Mierzy aż 44 metry wysokości. Z kolei świątynia numer 2, choć nieco mniejsza, także robi ogromne wrażenie. Obie te świątynie były miejscem rytuałów, które miały na celu zjednoczenie Majów z ich bogami. Wspinam się na północny Akropol. To tu wśród ruin znajduje się maska, która jest jednym z najbardziej znanych artefaktów. Przedstawia ona twarz Boga Słońca lub innego bóstwa. W centrum Akropolu umieszczono groby władców, w tym jednego z najważniejszych monarchów Tikal.
To tutaj również przechowywano ogień z ceremonii Nowego Ognia przywieziony aż z Teotihuacan, który miał na celu odnowienie świata. Wśród ruin można natknąć się na ogromne pomarańczowe stonogi. Dowód na to, że dzika natura jest tu wszechobecna. Za mną widać świątynię numer 1, a ja znajduję się na świątyni numer 2. Deszcz pada tylko trochę, także da się zwiedzać, nie jest źle. Znowu spotykam ostronosy. Te ciekawskie stworzenia często chodzą stadami, przeszukując ściółkę w poszukiwaniu jedzenia. Z tymi śmiesznie uniesionymi ogonami, gdy się widzi je z daleka, można mieć wrażenie, że się spotkało małe brachiozaury. Za mną świątynia numer 3. Niestety niewiele widać, bo jest zarośnięta. Z tego co mówił przewodnik, jest zarośnięta, ponieważ brakuje funduszy na eksplorację w tym miejscu. Wysoko w koronach drzew przewodnik dostrzegł tukana. Jego kolorowe pióra wyróżniają się na tle zieleni. Niestety nie uda mi się zrobić idealnego zbliżenia, ale przy odrobinie szczęścia może wypatrzycie go choćby jako barwną plamkę między liśćmi. Świątynia numer 4 za mną. Świątynia numer 4, zwana także świątynią dwugłowego węża, to najwyższa budowla w Tikal, sięgająca ponad 65 metrów. Wspinaczka po stromych schodach prowadzi mnie na jej szczyt. Każdy krok przybliża mnie do niesamowitego widoku, który rozciąga się wysoko ponad dżunglą. Stąd widać pozostałe świątynie. Fajny widok na dżunglę. Dla fanów Gwiezdnych Wojen to miejsce może wydawać się znajome. Widok z tej świątyni pojawił się w kultowej scenie Nowej Nadziei jako Księżyc Jawin 4. Niestety nie mogę wam pokazać kadru z tego filmu, ponieważ obowiązują mnie ograniczenia praw autorskich. A tu widzimy iguanę wspinającą się na drzewo. Niby są ścieżki wśród drzew w tej dżungli dla turystów, ale przewodnik ostrzegał przed wchodzeniem w gąszcz, ponieważ występuje tu wiele niebezpiecznych węży i pająków. A tu widzimy małpy z rodziny czepiaków. Zwinne, poruszają się lekko między gałęziami, używając długich kończyn i chwytnych ogonów jak dodatkowych rąk.
Są perfekcyjnie przystosowane do życia w koronach drzew. Znajdujemy się teraz w kompleksie zwanym El Mundo Perdido, czyli Zaginiony Świat, położonym w zachodniej części Tikal. Dziura, którą tu widzimy, to tak zwany Choltum, jeden z naturalnych zbiorników wodnych, w których Majowie gromadzili wodę deszczową, kluczową dla ich przetrwania w suchych okresach. Przede mną wyłania się świątynia Talut Tablero, mająca około 20 metrów wysokości. Była wykorzystywana przez Majów do ceremonii i obserwacji astronomicznych. Wspinam się na jej szczyt, by zobaczyć, co kryje się w pomieszczeniach na samej górze. Tam, gdzie kapłani i astronomowie mogli obserwować gwiazdy i dżunglę rozciągającą się po horyzont. Wysoko, ale fajnie, że można wspinać się tutaj, bo na piramidy w Meksyku nie można. Wielka piramida jest najwyższą budowlą w strefie El Mundo Perdido i ma około 30 metrów wysokości. Z jej szczytu widać pracowników usuwających zarośla i oczyszczających starożytne kamienie. To wyjątkowe miejsce, które Majowie wykorzystywali do ważnych ceremonii i obserwacji nieba, daje też niesamowity widok na pozostałe struktury kompleksu i otaczającą dżunglę. To już niestety koniec mojego pobytu w Tikal. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.